Kuku! Prężysz się, prężysz się, prężysz się. Are you ready? Joint on the corner where the big boys play. Jeżeli chcecie wiedzieć, co ma wspólnego Halakoshiki i Counter-Strike i to, że leżę tu jak idiota udając martwego, a wcześniej nieudolnie udawałem Counter-Strike'a biegając dookoła, to oglądajcie najnowszy odcinek, w głowie się nie mieści. A kto mnie tak załatwił? To był headshot. I to na początku gry. A ty już nie żyjesz, cicho. Oglądajcie. Zaczynamy. Co wspólnego ma ze sobą Halakoshiki i gra Counter-Strike? Zaraz wszystko opowiem, ale wcześniej chciałbym, żebyście kogoś poznali. Dzień dobry, Wojtku. Witam, Filip. Inżynier Wojtek Juszczyk z firmy Airbud. Dzisiaj ma 34 lata i sprawia, że zastanawiam się, co ja robię ze swoim życiem. W wieku 27 lat został współtwórcą jednego z... Nie, kłamie. Najfajniejszego miejsca w Warszawie. Hali Koszyki. Wojtku, mam marzenie. Słucham. Czy mógłbyś mnie oprowadzić po koszykach, ale nie tak jak zawsze to robię, od baru do baru i od restauracji do restauracji, a od słupa nośnego do słupa nośnego? Z wielką przyjemnością. No to za tobą. Wojtku, jak długo budowaliście halę koszyki? W firmie Airbus zajęło to tylko 2 lata. Tylko 2 lata. Tylko 2 lata. No dobra, to teraz powiedz mi, co tu jest nie tylko, a aż. Zużyliśmy ponad 40 000 m3 betonu. Do czego można by to porównać? Musielibyśmy wypełnić po brzegi 14 basenów olimpijskich. Trochę będzie. Co dalej? Zużyliśmy prawie 5000 ton stali zbrojeniowej i ponad 400 ton stali konstrukcyjnej na konstrukcję hali. Na co to sobie przełożyć? No, musielibyśmy w rządku stawić prawie 200 czołgów Rudy 102. A elektryka? No, musielibyśmy poprowadzić jeden kabel z Warszawy do Świnoujścia i to jest grubo ponad 620 km. Macie tutaj 620 km kabli? Tak jest. To się w głowie nie mieści. No, a teraz to musimy zbudować jeszcze raz. Jak to będzie druga hala koszyki? Tak, Filipie. Tym razem wirtualna. Wszystko się zgadza. Firma Airbud, która budowała halę koszyki, teraz buduje społeczność e-sportu i bardzo inwestuje właśnie w tę dziedzinę. Efektem tej inwestycji jest organizowany przez Airbud turniej Counter-Strike Global Offensive Walka o koszyki. Finał 31 lipca. Tytułowa walka rozegra się w 2 wymiarach. Pierwszym, realnym, no bo to tutaj usiądą gracze i będą ze sobą rywalizować, a także wirtualnym, bo prawdziwa hala koszyki zostanie przeniesiona do świata cyfrowego. Zdecydowanie myślę, że hala koszyki to jest dobre miejsce do przeniesienia na mapę w grach typu FPS, czyli właśnie strzelankach jak na przykład Counter-Strike, dlatego że mamy tutaj wiele zakamarków, w których można się schować, mamy też antresolę, z której ewentualnie można spojrzeć w dół na przeciwnika, czy właśnie do góry gdzieś go tam trafić. Jest to bardzo ciekawa też mapa pod względem tego, że mamy tutaj takie konstrukcyjne zawijasy, tak, gdzie właśnie możemy gdzieś wyjrzeć, sprawdzić, co tam się dzieje za ścianą, możemy się z powrotem schować, mamy dobre punkty do startu dla obu drużyn, także tak uważam, że hala koszyki jest dobrym miejscem do przeniesienia na mapę w grach typu FPS. Ogłosiliśmy konkurs, a zadaniem konkursowym jest zaprojektowanie konceptu graficznego mapy hali koszyki w tej popularnej grze. Koncept
To dlatego, ponieważ jest to jak gdyby wstęp do prawdziwej mapy, nad którą dalej będą pracować już zawodowcy. Niektóre propozycje to były po prostu narysowane w pęcie kreski na rzucie koszyków. Niektóre propozycje były faktycznie skomplikowane technicznie, natomiast tutaj konkurs miał takie założenie, że miał być dla każdego. Żeby po prostu mieli wizję, gdzie na danej mapie może potoczyć się potyczka. Gdzie można dorzucić granaty, jakie miejsca są kluczowe, no i żeby ta mapa była w miarę zbalansowana, żeby jedna strona nie miała przewagi nad drugą. Mam nadzieję, że w rzeczywistości żadnych granatów tutaj mieć nie będziemy, natomiast na mapie zdecydowanie granaty są taką integralną częścią gry. Tak, oczywiście w jakiś sposób możemy tutaj ogłuszyć przeciwnika, tak, możemy też zabić przeciwnika takim granatem. Często jest tak, że niektóre elementy mapy też właśnie po prostu ulegają zniszczeniu, jeśli chodzi o granaty. Nie wiem jak wy, ale ja już nie mogę się doczekać, bo wydaje mi się, że Halakoszyki jest idealna, perfekcyjna wręcz do FPS-a. Przekonał się o tym najlepiej Maciej, który dostał tak precyzyjnego headshota, że już nie prowadzi razem ze mną tego programu. Zapraszam do oglądania. W głowie się nie mieści. Oglądajcie, subskrybujcie, komentujcie. Dobra, Maciek, wychodź. Już, chodź. Nie, dalej leży. Carry on, guys!